Dostałem tylko 2 tygodnie, żeby pomalować 7 ścian w restauracji, która jeszcze nawet nie była otwarta. I szczerze, nie miałem pewności, czy dam radę na czas. W tym filmie pokażę wam 3 sposoby przenoszenia projektu na ściany. Od najprostszej metody z taśmą, z rudnikiem i na koniec coś naprawdę ciekawego. MetaQuest 3S. To miejsce zaraz zmieni się w kolumbijską restaurację w samym środku Warszawy. A mnie poprosili, żebym zamienił wiele ścian w sztukę. Z pigmentem. Już mieszałem ten kolor. Tak to wygląda. Idealnie setup. Ale jest mocno, tak? Dostałem od właścicieli pełno swobody i zdecydowałem się namalować fasadę domu. I szczerze to kompletnie nie spodziewałem się, że trudne to będzie. Zajęło mi wiele więcej czasu niż planowałem. Chłopaki tutaj będą grali muzykę i malujemy tutaj dziewczynę. Palenkiera się nazywa. I dopiero projektuję wzór na ścianę z tą technikę, którą już widzieliście z kawałkami taśmy. Pokażę, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Kiedy mam takie projekty, nigdy do końca nie wiem, jak będzie efekt. Przejeżdżam z pomysłem, ale resztę decyduje ściana. Będzie miała ciemną skórę, brązowy ogólnie i resztę kolory flagi Kolumbii. I tyle. Z tym miałem problem. Na początku technika z kartonem nie wychodziła zbyt często, więc przerzuciłem się na taśmę, ale to zajęło dużo więcej czasu. Ya, y supongo que los enchufes lo pinto todo. Si ya está pintado. Wiemy, że nie jest najlepsze, ale tak jest. Zaakceptujemy to i już. Tak. Ok. Ja i pinto eso, no? Es como un punto de referencia. Exacto. Nie chcę widać czerwonego w ogóle. Creo que aquí voy a la luz. Está la luz. Sí, me gusta así usar negro. Namalowałem te palmy tutaj, żeby pasowały do klimatu natury i zainspirowało mnie miejsce w Kolumbii, które się nazywa Dolina Cocora. Ta palma jest narodowe drzewo Kolumbii i najwyższe palmy na świecie. Chyba 60 metrów wysokości. Takie maski dawno temu miały znaczenie duchowe. Używali to na rytuały i tak dalej. Miało znaczenie bardziej duchowe, tak. Bo złoto ogólnie to było czymś wyjątkowym, bliskim naturze. Więc nie było tylko dla bogatów. I ta maska, dokładnie ta, którą namalowałem, możecie zobaczyć w muzeum w Kolumbii. Jeszcze jest. 22 do jutra. Wow, cómo resaltaron los colores cuando apagaron la luz. Druga sesja. Pomalowane na czerwono, a teraz już mieszałem ten kolor. Tak to wygląda. Już widać różnicę. Namalowałem całą linię do końca ściany. Dobra, i teraz maluję jeszcze coś innego. Mamy trąbacza. Trąba jest bardzo ciekawy element do malowania, bo musi mieć taki metaliczny efekt, jak ten kolczyk tutaj.
fasadę domu kolonialne z Kolumbii, z Antiochii na przykład. To jest absolutnie inaczej do tego, co namalowałem na początku, bo bardziej realistyczne tam, a tutaj 3D efekt. Przygotowałem lewej strony, obok tego niebieskiego będzie ciemniejsze i w środku będzie jaśniejszy kolor. Chyba tu widać trochę, no, że to tak się robi. Powiem wam szczerze, jak tylko zacząłem te ściany, od razu zamieniłem zdanie. Na początku wydawało się super wyzwaniem, ale nie miałem pojęcia, jak długo to potrwa. Przez pierwsze godziny naprawdę rozważałem, czy nie zamalować wszystkiego i nie zacząć od nowa, tym razem szybciej. Z jednej strony cieszyłem się tej swobody wyboru, a z drugiej zacząłem żałować, że poszedłem w tak ambitny pomysł. Cieszę się. I wielki szacun właścicielki, bo oni mi dali szans namalować co ja chcę, więc dziękuję za wolność. Na tym etapie podobało mi się już to, co było na ścianie, ale byłem pewien, że góra dalej wyglądała pusto, więc czułem sporą presję, żeby wymyślić coś więcej. Postanowiłem najpierw skupić się na poprawkach i dopracowaniu projektu, żeby trochę się uspokoić. I wtedy coś się zmieniło. Wszystko zaczęło wyglądać lepiej, a nowe pomysły same przechodziły do głowy. Eso te da impuleado, yo siento que son todo, güey. Hizo la magia. Dzisiaj teoretycznie chciałem skończyć chyba około 14, a później malować coś nowego dalej tam, ale nie udało się. Cały czas coś nowego chciałem dodać i w końcu chyba 2 godziny wcześniej myślałem, że już koniec, ale widziałem, że tutaj było za dużo miejsca pusto i zdecydowałem w końcu zrobić jakiś dach. I tyle, no chyba pół godziny maluję dalej, skończę to, jakiś kontur tam, później cieniuję i już. Tutaj będzie kolejny projekt. Myślałem, że jakiś jaguar. Pierwsze piętro będzie dżungla. Ściana już jest przygotowana dla mnie. Już mam tutaj folią. Robię to ciemno, żeby rzutnik działał lepiej. Działamy dalej. Ta taśma pokazuje, gdzie stół będzie. Jaguar będzie chodził jak na stole. Jest jaguar. Działamy dalej. ¿Qué pasa, hermano?
Ten film, który nagrałem z GoPro, będzie na Patronite, rzucę tam bez przerwy, cały proces. Będziecie widać wszystko, co zrobiłem z Rudnikiem i uważaj, że dużo gadałem po angielsku też, więc uważajcie, żeby nie było scam, będzie dużo po angielsku. Link będzie w opisie. Zacząłem z kolejnym projektem. Tutaj namalujemy papugo. Na tle będę miał jakieś cieniowanie, ale ten biały na tle zostaje, tylko robię jakieś cieniowanie z zielonym. Wiemy, że to nie jest idealnie setup do malowania, ale tak jest, zaakceptujemy to i już. Tak, ale jest mocno, tak? Ja nie jestem tak gruby, więc Okej. uda się. W Chile nie mamy ani papug, ani jaguarów. Dlatego uważam, że to świetna okazja, żeby poznawać kulturę poprzez malowanie. Nigdy nie miałem okazji odwiedzić Kolumbii, ale maluję tą z pełnym szacunkiem i ogromnym uznaniem dla ich kultury. Jako migrant bardzo ich rozumiem i czuję z nimi więź. Dlatego chcę tworzyć murale, które będą przypominać im o domu i przywoływać piękne wspomnienia. Do tego momentu byłem już mocno spóźniony, ale przede mną wciąż było jeszcze dużo pracy. Miałem wolność zrobić tu wszystko, co związane z kulturą Kolumbii, oczywiście, więc chciałem pomalować jak najwięcej ścian, ale zacząłem zrozumieć, że niektóre projekty muszą mieć mniej detali. Myśląc o tym wszystkim, zrobiłem na tej ścianie duży błąd i nawet tego nie zauważyłem, chociaż cały czas patrzę na referencje podczas malowania. Zobaczymy, czy wy już zauważyliście. Ten ptak wyglądał trochę dziwnie z takim krótkim ogonem, więc postanowiłem to poprawić. I teraz w końcu widać go dobrze, nawet z baru na dole. I to jest dużo lepsze. Papuga już jest. Mamy... Lubię jakiś flow, widzę bardzo fajny flow, że jesteś tutaj na parterze. Już widać, że ogoń jest i pokazuje się coś ciekawego, że chcesz zobaczyć dalej, co tam się dzieje. Quisiera hacer otra capa encima de nuevas plantas, ¿cachai? Już zacząłem tutaj. Powiedzmy, że już są 3 warstwy. O co mi chodzi? Ten bardzo jasny zielony to będzie najbardziej daleko ode mnie. Później, bliżej jeszcze mamy to, że nie widać do końca co to jest, po prostu tylko kształt, ale trochę ciemniejsze niż co jest bardziej daleko. Później, bliżej jeszcze, ta drzewa banany, wszystko co jest bardziej wyraźnie namalowane. Tu jeszcze brakuje drugi kolor, drugi zielony i będzie więcej szczegółów. I w końcu będę jeszcze namalował ostatnia warstwa najbliżej do mnie. I już prawie koniec. No sé si esta va a poder grabar. Co robisz, pan Krystian? Myślałem, że dobrze pokazać, jak to się robi też z okularami, bo teraz kupiłem. Trzeba mieć aplikację,
Ja zapłaciłem chyba $10. Potem oczywiście trzeba ogarnąć aplikację, ale to jest bardzo proste i tyle. Można umieścić projekt na ścianie i dopasować go. Następnie zablokować, żeby się nie ruszał podczas rysowania, nawet jeśli zdejmiesz okulary i później znów je założyć. Estoy pensando en pintar el toque, weón. Y a lo largo sin miedo al éxito. Sí. Nigdy nie spróbowałem od razu ze sprayem, ale myślę, że w tym momencie jest lepiej i zobaczymy jak to działa. Może być trochę męczące dla oczu, mi się wydaje, jeśli używa się tego długo, ale zdecydowanie warto mieć. Teraz, że mam. Tak myślę. Uważam, że to przydatne. Jestem w tym dopiero nowy, ale po kilku użyciach mogę powiedzieć, że to przydatne narzędzie. Ma kilka zalet. Pomaga przenieść projekt na ściany tam, gdzie rzutnik nie daje rady. Na przykład na zewnątrz, w świetle dziennym, albo w wąskim korytarzu w środku. I jest zdecydowanie szybciej. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie komentarz. 2 tygodnie, 7 ścian. Dużo kolorów. To, co zaczęło się od pustych ścian, stało się miejscem pełnym historii. Każda linia, każdy kolor niesie ze sobą kawałek kultury. A dla mnie takie projekty to coś więcej niż malowanie. To sposób, żeby łączyć ludzi, wspomnienia i miejsca. Może ktoś, kto tu kiedyś wejdzie, poczuje się trochę bliżej domu. I to jest prawdziwy powód, dla którego maluję.